Kod na grę otrzymałem od Cenega Polska. Trzeba przyznać, że studio Ryoga Gotoku rozpieszcza swoich fanów. Niemal co roku dostajemy grę z serii Yakuza, a czasami nawet i 2 gry. Tym razem seria skręciła w niespodziewanym kierunku. Zdarzało się to już wcześniej, samurajskie spin-offy Ishin i Kenzan to klasa sama w sobie. Ale stary Dead Souls, choć w mojej opinii dość udane, graczom nie przypadło do gustu. Były zombie, byli samuraje, co teraz? Wiadomo, piraci. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja gry Like a Dragon Pirates Yakuza in Hawaii. Zapraszam. Piraci na Hawajach to dość niecodzienny pomysł i od razu trzeba podejść do gry z otwartym umysłem. Nie doszukujmy się tutaj logiki, to wariacja na temat piratów, ale z drugiej strony wciąż osadzonych w uniwersum współczesnej Yakuzy, więc tak, będzie dziwnie, niedorzecznie, czasami głupio i w opór cringe'owo. Ale tak ma być, więc po kolei. W grze wcielamy się w Goro Majimę, którego historia sięga czasów pierwszej Yakuzy na PlayStation 2. Przybywa on na Hawaje. Jak to się stało? Po co tam płynął? Nie wiadomo, mamy tutaj najprostszy zabieg, aby to wyjaśnić, czyli amnezja. Na miejscu okazuje się, że na Hawajach Yakuza ma na pieńku z lokalnymi piratami. Dodatkowo legenda wspomina o ogromnym skarbie ukrytym gdzieś na hawajskich wyspach. Goro zdobywa statek i rusza na niecodzienną przygodę pełną zwrotów akcji, dziwacznych postaci i zaskakujących wydarzeń. No dobra, historia nie porywa, znaczy jest w niej coś takiego, że nie potrafiła mnie zaciekawić. Początek gry, gdy wszystko poznajemy, to flaki z olejem. Potrafi to porządnie zmęczyć. Zanim wreszcie dostaniemy pełną swobodę tego, co chcemy robić i gdzie chcemy, minie kilka godzin wypełnionych ckliwymi historyjkami o chłopczyku chorym na astmę i innych pierdołach. Widać, że tutaj to się po prostu nie sprawdza. Historia jest zbyt szalona na głębokie momenty i próbę wykrzesania z nas jakichś emocji. No nie da rady. Ciężko podchodzić do tego poważnie, kiedy widzisz Majimę paradującego w stroju pirata. Rozwleczony wstęp potrafi sprawić, że wielu od gry się odbije, nie docierając do samego sedna. Bo choć początek zamula w opór, to potem jest już tylko lepiej. Czy historia jest kanoniczna? W zasadzie tak, bo powód, dla którego Majima znalazł się na Hawajach, łączy się z historią z Infinity Wealth. Ale jeśli ominiecie piratów, to też nic nie stracicie, bo tak naprawdę po ukończeniu gry nadal jesteśmy w tym samym punkcie, co przy zakończeniu Infinity Wealth, więc to taka poboczna historia, która niby łączy się z całością, ale nie stanowi ważnego dla spójności całej fabuły serii elementu. Yakuza in Hawaii to z założenia krótsza część serii. Słowo krótsza dla Yakuzy oznacza tyle, że zamiast 12-14 rozdziałów będzie ich 5, ale nawet te 5 rozdziałów jest tak wypchane po brzegi aktywnościami, że przejście gry zajmie nam około 40-50 godzin, więc nie jest źle. Dla przypomnienia, w zeszłym roku mieliśmy Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, który był podobnym zabiegiem. Początkowo wydaje się faktycznie, że gra nie jest za duża, kilka wysepek, trochę walki na morzu, ale z czasem okazuje się, że nie jest to prawda, bo dostajemy całe Honolulu znane z Infinity Wealth. Także patrząc pod kątem lokacji, to gra jest nawet większa niż ostatnie Like a Dragon. Dochodzi kilka wspomnianych wysp, ale i spora piracka baza z kolejnymi wyzwaniami, więc jest co zwiedzać. Jeśli w poprzedniej części odrzuciła was walka turowa, to piraci stawiają na walkę w czasie rzeczywistym w formie beat'em upa. Próg wejścia jest o wiele niższy, walki są bardziej dynamiczne i szybkie, choć z czasem Goro pozna sporo nowych ciosów i możliwości, to jednak maszowanie przycisków i używanie najprostszych combo jest najbardziej efektywne. Dodatkowo przyjdzie nam brać udział w potyczkach, kiedy na ekranie będzie po 50-60 postaci naraz. To powoduje, że walka staje się w takich sytuacjach bardzo chaotyczna. Przez większość czasu nawet nie wiadomo, co się dzieje. Goro otoczony dziesiątkami przeciwników wyprowadza ciosy na ślepo, bo i tak kogoś trafi. Ma to swoje wady, ale i zalety. Zaletą na pewno jest to, że walki są widowiskowe i satysfakcjonujące. Wadą używanie bloków i uników nie ma tutaj zbyt wiele sensu. Również akcje kontekstowe, hit, czyli ciosy specjalne, wchodzą randomowo, bo ikona odpalająca te ciosy pokazuje się często tylko na ułamek sekundy. Szczególnie przy bardziej intensywnym naparzaniu dookoła wszystkiego i wszystkich. Goro do dyspozycji ma 2 tryby walki. Tradycyjny na piąchy, również z wykorzystaniem krótkiego miecza, lub tryb piracki, gdzie walczymy 2 mieczami. Oba tryby mają swoje ciosy specjalne czy unikalne elementy, które
można wykorzystywać w walce. Na przykład w trybie pirackim Goro może strzelać z pistoletu czy używać linki. Jednakże są to rzeczy, których pewnie nie będziesz i tak używał, bo nie ma po co. Majima z szablami daje sobie doskonale radę i wszystkie te dodatkowe opcje są raczej ciekawostką niż ważnym elementem taktyki. Nowością są nawiedzone instrumenty. Można zdobyć takie instrumenty 4. Każdy z nich przywołuje duchy zwierzaków, które pomogą nam w walce. Na przykład skrzypce materializują rekiny, które pustoszą szeregi przeciwników. Fajny pomysł i przy trudniejszych pojedynkach, szczególnie gdy walczymy z dziesiątkami przeciwników, może to być wybawieniem. Nowością są walki statków. Jeśli myślisz, że to gra, która powtórzy sukces Assassin's Creed Black Flag, to niestety muszę cię zmartwić. Walki są dość proste, schematyczne i niezbyt wciągające. A więc nasz statek posiada przyspieszenie, które pozwoli uciec atakowi ze strony przeciwnika i umożliwi też driftowanie, dzięki czemu szybciej obrócimy się burtą do przeciwnika. Do prowadzenia walki mamy działko z przodu, które może mieć różne właściwości, np. zamrozić statek przeciwnika. Do walki na krótkim dystansie mamy armaty na burtach. Tutaj mogą to być tradycyjne armaty na kule, ale też strzelające laserami czy seriami pocisków. Celem jest oczywiście wyzerowanie energii wrogiego statku i jego zatopienie. Od czasu do czasu przy mocniejszych przeciwnikach mamy jeszcze abordaż i bijatykę naszej drużyny piratów z przeciwną drużyną piratów. Wtedy to mamy piękny chaos. Walczące 30 osób z każdej strony wygląda świetnie, ale taktyki tutaj zbyt wiele niestety nie będzie. Niestety samo podróżowanie statkiem to flaki z olejem. Niby są kółka, które przyspieszają naszą łajbę, ale nie zawsze są one dostępne. Okręt płynie przeraźliwie wolno. Można co prawda korzystać z turbo, ale w trybie swobodnego pływania odnawia się ono zdecydowanie za długo. Na wodzie poza wrogimi statkami, których potem będziesz unikał, bo walka z nimi tylko zajmuje czas i w sumie nic nie daje, no cóż, nie ma nic. Można ewentualnie rozbijać skrzynie z surowcami, ale to tak fascynujące jak grzybobranie. Co prawda może się zdarzyć zła pogoda, sztorm z trąbami powietrznymi, ale to spowoduje co najwyżej uniesienie brwi. Niestety element podróży łajbą położono totalnie. Całe szczęście po odblokowaniu latarni morskich można korzystać z szybkiej podróży i nie męczyć buły z pływaniem. Ale wciąż, w grze o piratach, gdzie podróż okrętami powinna być przyjemna i wciągająca, no niestety tutaj jest nudna i monotonna. Mam wrażenie, że to najsłabszy aspekt gry o piratach, a powinien być tym jednym z najważniejszych. Ale Yakuza to nie tylko pływanie, przed nami masa zadań pobocznych, minigierek i pomysłów, które zostały podciągnięte pod grę piracką. Jednym z takich fajnych pomysłów jest kompletowanie drużyny. Przyszłych piratów możemy zwerbować na przykład w Honolulu. Aby to się stało, trzeba spełnić dane kryteria albo coś takiej osobie przynieść lub osiągnąć jakiś poziom w danej dziedzinie. Jeśli to się stanie, taki typek staje się naszym sojusznikiem i trafia na nasz statek. Tam też będzie rosło jego doświadczenie, co pozwoli takiemu piratowi dłużej przetrwać, na przykład podczas masowych naparzanek przy abordażu. Przyszli piraci mają też różne poziomy końcowe. Ci gorsi maksymalnie 20, ci lepsi nawet i 40. Za prawdziwy hajs można kupić dodatki, w których naszą drużynę wesprze sam Kasuga czy Kiryu. Zwerbowanych piratów możemy przypisać na statku do danych czynności. Mogą to być zwykli żołnierze, którzy wezmą udział w abordażu, mogą obsługiwać przedni karabin albo działa na burtach. No i mamy jeszcze sojuszników, którzy dodają nam dodatkowe wsparcie podczas walki. Możemy mieć 3 takich ziomeczków i podczas abordażu, gdy napełni się odpowiedni pasek, możemy użyć ich umiejętności, aby podnieść siłę ataków całej drużyny, czy odnowić energię wszystkich pozostałych przy życiu. Gra dorzuca nam szereg wyzwań związanych z pływaniem i abordażem. Na przykład możemy zmierzyć się w coraz trudniejszych pojedynkach w pirackim koloseum. Pokonywanie kolejnych piratów da nam spory zastrzyk gotówki, jak i punktów reputacji. Oczywiście za każdy pojedynek dostajemy ocenę, co przełoży się na ilość złotych monet lądujących w sakiewce. Ogólnie samo koloseum to spoko pomysł, bo mamy tutaj też wariacje, na przykład przetrwać kilka następujących po sobie ataków na jednej energii. Niestety też trzeba
trzeba tutaj jasno powiedzieć, w walkach okrętów wychodzą schematy, na których walka się opiera. W zasadzie każdą z nich można zakończyć tak samo. Na długim dystansie zmiękczenie karabinem, na krótkim kilka salw z burty. Choć zazwyczaj walczymy z kilkoma statkami naraz, wystarczy skupić się na tym najważniejszym, bo to jego pokonanie jest równoznaczne z przejściem do ewentualnego abordażu. Też aby nie było za trudno, statek można naprawiać, a w przypadku narzucenia na nasz okręt jakiegoś negatywnego statusu typu zamrożenie, trzeba przejść w tryb postaci i samemu ten negatywny status wyzerować lub w innych przypadkach nawet ocucić padłych kamratów. Jednakże dzieje się to kosztem tego, że nasz statek jest wtedy bezbronny i podatny na ataki ze wszystkich stron. Jednak trzeba sobie powiedzieć, że tego typu sytuacje będą jednostkowe, no i zbyt często do nich nie dojdzie. Nie jest tajemnicą, że w Jakuzie pieniądz rządzi światem. Tak też jest tutaj. Za odpowiednią ilość gotówki ulepszymy nasz okręt, dopakujemy go bardziej wymyślną bronią, ale tutaj trzeba mieć na to jeszcze odpowiednie surowce, więc nie zabraknie też dobrze znanego z Infinity Wealth zbierania śmieci. Możemy też statek upiększyć, dorzucić jakieś fikuśne żagle, czy pomalować burty jakimiś ozdobnikami. Jeśli jesteśmy już przy ulepszaniu, samego Goro oczywiście też można ulepszać, ale tutaj nie tylko pieniądze będą potrzebne, ale i punkty reputacji. Te zdobywamy wykonując zadania, zbierając skarby i tak dalej. Ulepszenia odblokują nam nowe ciosy hit, czy zwiększą wytrzymałość, jak i siłę Majimy. No właśnie, nowością jest możliwość zbierania skarbów. Jest ich ponad 60 i za niektóre dostaniemy zdobywając odpowiednią ilość punktów w jakiejś grze, niektóre będziemy musieli wywalczyć od pirackich bossów, a niektóre znaleźć samodzielnie. To ostatnie wprowadza kolejny motyw eksploracji, bo Goro dostaje specjalną linkę z hakiem, dzięki której może dostać się do wyżej położonych miejsc, gdzie może być ukryta skrzynia ze skarbem. Skarby podnoszą reputację, więc warto się za nimi rozglądać, choć niektóre z nich będą dość ciężkie do zdobycia. Wracając do linki, to ciekawy wynalazek. Można ją wykorzystywać w walce, ale i do przyciągania nieosiągalnych przedmiotów. Służy nam też jako błyskawiczna wędka do łowienia ryb, łapania motyli i robali. Linkę oceniam na bardzo duży plus, bo usprawnia kilka elementów. Kolejną nowością jest przygotowywanie posiłków. Gdy mamy zebrane odpowiednie surowce, Majima może sam wykonać potrawy. Robi się to w kilku minigierkach. Im ustawimy wyższy poziom trudności, tym minigierki będą trudniejsze, ale i potraw wyjdzie nam więcej. Następnie można je spożyć samemu i odzyskać energię lub wyprawić z nich ucztę dla naszej ekipy wesołych piratów i podnieść ich morale. Doszedł jeszcze zwierzyniec. Majima może ratować zwierzęta, które trafiają na wyspę. Tam można je karmić i zwiększać z nimi więź. Im wyższa, tym dostaniemy jakąś lepszą nagrodę, a i sam zwierzak może w końcu dołączyć do naszej drużyny. Z gry wyleciały dungeony, no ale nie do końca, bo po prostu zostały zastąpione przez coś innego. Mianowicie zamiast podróżować po podziemiach, możemy statkiem dopłynąć do miejscówki, gdzie jest ukryty skarb. Mamy je oznaczone na mapie. Na miejscu czeka nas coś w stylu mocno uproszczonego dungeonu. Przemierzamy wyspę, walcząc z napotkanymi piratami. Na końcu czeka nas skrzynia ze skarbem. Te miejscówki mają kilka fajnych wariacji, na przykład wyspa z trującym powietrzem, gdzie ciągle zmniejsza nam się energia życiowa, na innej przyjdzie nam pokonać 100 coraz mocniejszych przeciwników pojawiających się grupami. To fajne motywy, choć w mojej opinii i tak zbyt mało różnorodne. Tak czy tak, tradycyjne dungeony zastąpiono czymś bardziej dynamicznym i podciągniętym pod walkę w czasie rzeczywistym. Jak i Yakuza, to i minigry. Mamy część minigierek znanych z Infinity Wealth, na przykład Super Crazy Delivery, czyli jazda na rowerze, czesanie trików i dowożenie żarcia. Nie wiem czemu, ale przypomina mi to taką starą grę Crazy Taxi. Jest golf, bardzo fajna piracka odmiana baseballa, gdzie piłeczką trafiamy w wybuchające beczki. Są go-karty, również spoko opcja, podczas wyścigów zbieramy power-upy i walczymy z innymi kierowcami, takie trochę Mario Kart. Nie zabrakło karaoke, ale to wiadomo standard dla serii. Z fajnych rzeczy są walki z poszukiwanymi przestępcami. Za każdego z nich można zdobyć niezłą sumkę. Powróciło również robienie fotek miejscówką. Oczywiście nie zabrakło całej maści mahjongów, blackjacków, gry w rzutki, bilarda itd. Mamy też sporo gier w grze, a więc Sega Master System z kilkoma wgranymi tytułami, gdzie kolejne można dokupić, oraz oczywiście automaty z grami, z nieśmiertelnym Virtua Fighter 3, Fighting Viper
Snipers 2 i kilkoma innymi. Na pewno pomimo, że gra jest mniejsza, jest co robić. Niektóre z minigierek są świetne, na przykład cała gra w wykonywanie trickshotów w bilardzie potrafi mocno wessać, albo piracki baseball, szczególnie w wersji Infinity, w której spędziłem masę czasu rozbijając wybuchowe beczki. Bardzo dobra rzecz. Oczywiście mamy też questy poboczne, których jest tym razem 30. Niestety wszystkie questy poboczne są okraszone szpaltami tekstu bez wokali. W 2025 roku takie elementy nie powinny mieć miejsca. Co roku o tym wspominam i co roku jest to samo. Czytanie tych niekończących się pierdół może doprowadzić do szału, zwłaszcza, że te questy nie wnoszą absolutnie nic do historii i większość, jeśli nie wszystkie, i tak w końcu sprowadzają się do obicia mord jakimś typom. Z każdą kolejną częścią Jakuzy mam coraz mniej cierpliwości i przyznam, że i tutaj w końcu przewijałem dialogi, bo już nie miałem siły tego czytać. Uczciwie przyznam, że kilka questów było całkiem fajnych, na przykład odszukanie 7 kul, które pozwolą spełnić życzenie. Dla niektórych może to brzmieć podejrzanie znajomo. I choć wiele z nich ma dość zaskakującą historię, to przez to, że poznajemy je czytając tonę tekstu, wszystko się rozmywa i koniec końców bardziej wkurza niż cieszy. Niestety widać, że Yakuza Pirates on Hawaii to część, która miała o wiele mniejszy budżet od poprzedniczki. Mnóstwo rzeczy po prostu zrecyklingowano. Nie jest to złe, bo Honolulu nadal wygląda świetnie, jednak wolałbym uniknąć wałkowania teraz Hawajów przez kilka części, tak jak niegdyś Kamurocho. Mniejszy budżet widać też na cutscenkach. Nie ma ani jednej cutscenki, którą nazwałem premium, czyli te najwyższej jakości. Tutaj ich nie uświadczycie, a szkoda. Jedną z kolejnych wad jest też to, że potwornie obniżono poziom trudności. Gra pozwala dość szybko stać się uber-kozakiem z zasobnym portfelem, przez to nawet trudne pojedynki, czy to w Honolulu, czy w pirackim Koloseum, można ograć jedną ręką na ocenę S, nawet się przy tym za bardzo nie męcząc. Na palcach jednej ręki policzę, ile razy widziałem napis Game Over, bo ktoś mnie pokonał. Jak mniemam, ta część miała być bardziej przyjazna i przystępna i faktycznie jest, ale dla starych wygów trochę za bardzo. Oprawa jest ok. Mam wrażenie, że gorzej wypada niż w Infinity Wealth, ale chyba to tylko wrażenie, bo Honolulu jest przecież to samo. Gra działa płynnie, ale niestety, jak moja żona powiedziała, piraci wyglądają jak tytuł z poprzedniej generacji i to jest prawda. Nawet nowe lokacje nie ratują sytuacji, bo na tle Honolulu i tak wypadają dość blado. Cała reszta to stara, dobra Yakuza, więc w zasadzie trochę wiadomo, czego się spodziewać. Podsumowując, Like a Dragon i Yakuza Pirates in Hawaii to ciekawa propozycja głównie dla fanów serii. Osoby, które nie trawią Yakuzy, w Piratach nie znajdą nic ciekawego. Sam motyw piracki pewnie jeszcze bardziej odrzuci swoją dziwacznością. Pomimo nowych elementów to wciąż Yakuza ze swoimi wadami i zaletami. Dlatego sądzę, że nowych graczy to nie przyciągnie, a na pewno tych, co mają negatywne zdanie o serii, nie skłoni do zmiany zdania. Widać, że gra miała mniejszy budżet. Niektóre rzeczy zrealizowano po łebkach, na przykład pływanie statkiem, ale są tutaj też bardzo dobre pomysły i nimi ta część doskonale się broni. Jednak jeśli liczyłeś na następcę Black Flaga, to nie. Wciąż Black Flag pozostaje niedoścignionym wzorem gry o piratach. Dla fanów Yakuzy to będzie fajna odskocznia i powrót do Honolulu. Samo to, że historia nie wprowadza i nie rozwiązuje w zasadzie nic z perspektywy całej fabuły sagi, powoduje, że w przypadku ominięcia piratów nic nie tracimy. Jednakże, wciąż to fajny kawałek kodu, niewybitny, nieodkrywczy, ale warty sprawdzenia. Jako niereformowalny fan Yakuzy mogę powiedzieć tylko polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.